Dzień dobry Państwu, witam wszystkich sympatyków błotnych opon i podwyższonego zawieszenia w kolejnym odcinku SnowRunnera. Jak widać, mam dzisiaj przygotowane dwie ciężarówki, z czego jednej nawet nie znam, ponieważ tej ciężarówki na swoim prywatnym zapisie nawet nie kupiłem, ale nic nie szkodzi, będę miał okazję ją tutaj przetestować. Co będziemy dzisiaj robić? Otóż w ostatnich odcinkach przygotowywałem sobie drugą mapę, przygotowywałem zaporę Smithville do praktycznie rozgrywki, ale jednak wrócimy się jeszcze na naszą pierwszą mapę ze względu na to, że przeoczyłem tutaj jedną bardzo ważną misję kampanii. Ta misja nazywa się To nie są ćwiczenia. Przepraszam za bałagan, nadal sprzątamy po powodzi. Woda przesunęła stację i zniszczyła wiertło. Potrzebujemy części zamiennych i materiałów budowlanych. Jest to misja kampanii, która praktycznie tutaj odblokowuje nam pierwszą lokalizację. Jest to pierwsze zadanie, jakie mamy w kampanii tutaj do wykonania. Czyli jest to jedna z ważniejszych misji. Misja składa się z trzech takich odcinków, z trzech takich mniejszych zadań. Najpierw musimy dostarczyć metalowe belki, potem mamy dostarczyć platformę z wiertłem i jeszcze do tego mamy dostarczyć naczepę budowlaną. Właśnie do tego potrzebuję dwóch ciężarówek. Jedna będzie dostarczać metalowe belki, których tutaj potrzebujemy do odbudowy platformy, a ten olbrzymi kolos w zasadzie nazywa się prawie że podobnie, ponieważ jest to ciężarówka Kolop. Jest to ciężarówka, która może tylko i wyłącznie być wyposażona w siodło wysokie, co oznacza, że ta ciężarówka nadaje się tylko i wyłącznie do ciągnięcia olbrzymich i bardzo ciężkich przyczep. Na pewno nam się przyda z dwóch powodów. Oczywiście ciągnięcie przyczep dużych, bo będziemy te duże przyczepy na 100% będziemy je przeciągać z jednego miejsca na drugie. I do tego będzie to moja ciężarówka, którą będę mniejsze pojazdy wyciągał z błota. Dobra, nie ma co gadać, nie ma co się tutaj zastanawiać. Przechodzimy do naszej pierwszej ciężarówki i jedziemy po metalowe belki. Metalowe belki, jak już wiecie, mogę odebrać w dwóch miejscach. Tu jest jedno miejsce w mieście i potem mógłbym tutaj się kierować bagnem. A w sumie jak tak popatrzę, to pojedziemy jednak do miasta, bo chciałem najpierw odebrać metalowe belki z magazynu, ale tu jest bardzo złe miejsce do przejazdu, a tutaj nie mam zbudowanego mostu drewnianego, także i tak muszę jechać do miasta. Odbierzemy metalowe belki i przejedziemy sobie spokojnie tutaj górą do naszego miejsca odwiertów. W sumie mam tyle fajnych ciężarówek, mam tyle fajnych pojazdów, a praktycznie nie mogę z nich korzystać. Bardzo dużo pojazdów mam typu, nie wiem, ciężarówki Caterpillara albo ciężarówki Western Star, GMC ciężarówki. No mam naprawdę masę pojazdów, którymi mógłbym tutaj jeździć, ale powiem wam szczerze, że no nie mogę ich wyciągnąć z garażu ze względu na to, że im najczęściej brakuje napędu na 4 koła, czy tam napędu na wszystkie koła i do tego brakuje mi blokady dyferencjału. Z blokadą dyferencjału mógłbym sobie jeszcze dać, bez blokady dyferencjału mógłbym sobie jeszcze dać radę, ale jednak bez napędu na wszystkie koła, no jest to trochę tutaj problematyczne w tej grze, przez co praktycznie mam niesamowicie dużo ciężarówek, które mógłbym pokazać, niesamowicie dużo ciężarówek z przeróżnych dodatków DLC i niestety muszą zostać w garażu. Na razie muszę korzystać z tego
co jest w miarę wyposażone. I właśnie zaczynamy. Upsi! Zapomniałem wyłączyć komunikator, za co bardzo przepraszam, no zdarza mi się. Także na razie musimy jeszcze jeździć tymi ciężarówkami, które są wyposażone, tymi ciężarówkami, którymi po prostu łatwiej będzie mi tutaj przejeżdżać. Bo jakoś naprawdę nie widzę tego, żeby ciężarówką bez napędu na wszystkie koła wjechać w bagno i starać się tam gdzieś coś przewieźć, przeciągnąć, przejechać i tak dalej. Także muszę przyznać, że ta ciężarówka jest naprawdę na sam początek prawie że idealna. W sumie bym powiedział nawet, że jest idealna, ponieważ jak można tutaj zobaczyć, ma napęd na wszystkie koła, ma blokadę dyferencjału już od razu załączoną, ma bardzo silny silnik i do tego skrzynia biegów też jest niczego sobie, także DLC z tą ciężarówką dla początkujących jak najbardziej się nadaje. I praktycznie wszystkie rzeczy na tej ciężarówce są od samego początku odblokowane. Także nie ma czegoś takiego, że mamy ciężarówkę i najpierw musimy sobie napęd na wszystkie koła gdzieś na jakiejś mapie znaleźć jako modyfikację, która jest gdzieś w krzakach ukryta. Także jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Jedziemy po metalowe belki. Na początku planowałem wziąć metalowe belki z tego prawego magazynu, ale jak tak teraz popatrzałem, dojazd do miejsca budowy byłby naprawdę bardzo nieprzyjemny. Przez co tak trochę w tym momencie zrezygnowałem z tego pomysłu i przejdę do mojego planu B. Już jesteśmy w mieście. Zabieramy się tutaj za metalowe belki. I teraz tak. Jedziemy do głównej drogi. Jedziemy do góry. Tu skręt w prawo. Skręt w prawo jeszcze raz. Tutaj będzie w lewo, przez tą wodę i do miejsca odwiertów. A, 2 razy metalowe belki. O, to będę miał 2 kursy, bo... Czekajcie, pomyśleć muszę. Gdzieś tu przyczepę chyba zostawiłem. Mógłbym to w zasadzie wykonać jednym kursem, ale muszę popatrzeć, czy mam gdzieś tutaj przyczepę. Przyczepę mam, tutaj jest. Z cegłami. W sumie wiecie co? Wezmę tą przyczepę ze sobą. Usuniemy cegły. Załadujemy metalowe belki i zobaczymy, czy aby na pewno ta ciężarówka da sobie radę z przejazdem przez błoto z podpiętą przyczepą. Gdzie ja tą przyczepę zostawiałem? Ach, tu jest. Czerwona przyczepa, która stoi tutaj już na poboczu. Poprzednią zostawiłem tutaj po wykonaniu misji. W sumie mógłbym też 2 razy jechać, nie? Ale szczerze mówiąc chciałbym spróbować troszeczkę sobie podnieść poprzeczkę trudności, bo jazda z przyczepą jest zawsze troszeczkę cięższa. I teraz tak, usuń ładunek, nie, usuń cegły. Jedziemy jeszcze raz po metalowe belki.
Ale to jest bestia, uwielbiam tą ciężarówkę. To jest ciężarówka, którą przechodziłem prawie że większość misji na Ontario. Akurat kiedy ta ciężarówka wyszła do gry, to ja tam bawiłem się w ratowanie spalonego lasu, usuwanie szkód i odbudowa magazynów, gaszenie pożarów. Takie typowe misje na Ontario. I właśnie tą ciężarówką wykonywałem tam większość zadań. Właśnie ze względu na to, że jest to jedna z ciężarówek, na której można założyć dźwig, ale ten dźwig nie przesuwa burty do tyłu, bo jak widzicie mam podpiętą przyczepę i ta przyczepa ma tutaj przestrzeń do wykręcania, do zbierania zakrętów, a niektóre ciężarówki mają to do siebie, że jeżeli założymy dźwig, to ta burta przesuwa się o tak metr do tyłu i wtedy ciężarówka, może nie tyle co ciężarówka, co przyczepa, nie ma miejsca na wykonywanie zakrętów i robią się różne dziwne problemy. Dobra. Metalowe belki załaduj na przyczepę. Tak. Mamy? Mamy. I co? Jedziemy. Uwaga, odjazd! Zobaczymy, czy przejadę z przyczepą. A jak nie, to mogę zawsze z przyczepy odpiąć metalowe belki i dźwigiem przeładować na moją ciężarówkę, także jestem nawet na to tutaj zabezpieczony. W razie czego, jak nie będę mógł pociągnąć przyczepy w błocie, bo tam jest, niestety, jest tam pewien odcinek, gdzie jedzie się przez zalaną drogę. I właśnie to należy na to należy tam uważać. A widzicie, mamy przyczepę, mamy tą przyczepę jeszcze dodatkowo załadowaną i ciężarówka już ma pewnego rodzaju problemy, to znaczy ma problemy. Oczywiście nie ma takich problemów, że nie jedzie, ale już musi walczyć praktycznie z górką. W środku też bardzo fajnie zrobiona ciężarówka, taka typowa ciężarówka amerykańska z takim bardzo długim przodem, w którym właśnie mieści się silnik. Te amerykańskie ciężarówki nie są tak zrobione jak nasze europejskie, gdzie silnik jest praktycznie albo pod kierowcą, albo między kierowcą i pasażerem. W zależności od ciężarówki. W Ameryce właśnie te wszystkie ciężarówki, te silniki mają właśnie z przodu pod maską. Przez co mi się właśnie amerykańskie ciężarówki o wiele bardziej podobają niż europejskie. Nawet powiem wam szczerze, że szukałem sobie kiedyś modyfikacji do Euro Truck Simulator, w której mógłbym właśnie po Europie jeździć taką amerykańską ciężarówką, ale szczerze powiedziawszy nie znalazłem nic, co by mi odpowiadało, nie znalazłem nic, co by mnie interesowało. No, uważam, amerykańskie ciężarówki właśnie przez to, że mają ten taki wydłużony przód, mają więcej takiego charakteru w sobie. Są ładniejsze po prostu. Zaczyna się ściemniać, także będziemy prawdopodobnie na miejscu dopiero gdzieś o zmroku. Aż sprawdzałem, czy mam włączone światła, nie ten przycisk. Tu.
Grałem ostatnio w ekspedycję, więc może mi się troszeczkę kombinacja klawiszy mylić, ze względu na to, że tam jest troszeczkę inaczej to wszystko skonfigurowane. Na przykład światła są, włączanie świateł jest w ekspedycji skonfigurowane tak, pod tym guzikiem, gdzie tutaj zmienia się na przykład kamerę. Hamulec ręczny jest tutaj w całkiem innym miejscu. Dlatego jeżeli będę dziwne rzeczy wykonywał, no to po prostu zdarza się. Jeździłem w ekspedycjach tam, właśnie zakupiłem sobie nowe DLC i wykonywałem ekspedycję właśnie po takim śnieżnym lesie. Bardzo fajne DLC. Może nawet nagram na kanał. Trzeba byłoby w zasadzie troszeczkę wrócić właśnie do tej ekspedycji, żeby właśnie tutaj razem ze SnowRunnerem gry samochodowe trochę pokazać. Symulatory kolejowe są fajne, ale symulatory kolejowe no to jednak jest temat dla nielicznych, nie każdego interesują koleje, lokomotywy i tak dalej. A gdzieś tutaj ciężarówki i takiego różnego rodzaju pojazdy kołowe gdzieś jakoś mają więcej fanów i nimi też chcę też dla innych coś tutaj właśnie zaprezentować. Tu jest właśnie to miejsce, przez które musimy przejechać. Próbujemy. Jak na razie bez blokady nie, chociaż tu jest blokada dyferencjału, bez biegu niskiego. Bo tutaj blokada dyferencjału jest cały czas włączona. Jak sobie możecie teraz w prawy dolny róg popatrzeć, blokada dyferencjału świeci się cały czas na zielono i jest taka jakby wygaszona, co oznacza, że jest włączona i nie można jej tutaj zgasić. Napęd na 4 koła jest oczywiście do obsługi. Idzie nieźle, jestem zadowolony z wyboru tej ciężarówki do dzisiejszego zadania. Jak widać, nawet z przyczepą dobrze sobie tutaj poradziła. Tak, ktoś może powiedzieć, łatwizna. Ciężarówki z dodatków DLC są za silne, są tutaj przeładowane mocą. No, poczekajcie, aż będą inne mapy, to zobaczycie, jak te właśnie ciężarówki z dodatków DLC czasami potrafią blado wypaść, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tutaj osiągi w przejeździe przez błoto. Już nieraz taką niby przegiętą ciężarówką już zakopałem się w błocie, także pierwsza mapa jeszcze się wydaje bardzo łatwa, ale uwierzcie mi, dalsze mapy nie będą już takie łatwe. Dobra, dojechaliśmy na miejsce o zachodzie słońca. Oddajemy metalowe belki. I mamy pierwszy etap ukończony. Teraz wywiozę tą przyczepę w bok, żeby mieć tutaj miejsce na ładunek, którym się zaraz zajmiemy. Odstawię tą przyczepę tutaj obok przyczepy, którą już tutaj przygotowałem. Czekajcie, gdzie ja ją wyciągnąłem? Ja ją postawiłem tutaj, czyli tutaj w prawo i następna w lewo. Tutaj jest przyczepa serwisowa i obok tej przyczepy serwisowej właśnie odstawię tą tutaj
burtę. Przyczepa serwisowa stała tutaj już, tyle tylko, że ja ją odciągnąłem od tej wiertnicy, ponieważ wielu graczy właśnie SnowRunnera w tym miejscu bardzo dużo przyczep straciło z dość dziwnego powodu. Właśnie jak się tutaj dostarcza różnego rodzaju rzeczy, tu się gdzieś z jakiejś strony rozwija taki taśmociąg, o ten taśmociąg tutaj. I ten taśmociąg po prostu bierze i on się potrafi w przyczepę wbić i jak się wbije w przyczepę, to już go nie można wyciągnąć. Dobra, odczekamy teraz noc i o poranku ruszymy drugą ciężarówką i będziemy wieźć platformę wiertniczą. Albo jak inaczej tam w prawym górnym rogu wiertło do platformy wiertniczej. Także widzimy się o poranku. Znajdujemy się na drugiej mapie, znajdujemy się na zaporze Smithville i tutaj mamy odebrać wiertło do platformy wiertniczej. I dlaczego potrzebuję taki olbrzymi pojazd do tego? Ponieważ wiertło do platformy wiertniczej wymaga 5 slotów na platformie. Jak dotąd nie znam ciężarówki, która ma 5 slotów, znam ciężarówki, która ma 4 sloty. Także do wykonania tego zadania potrzebujemy przyczepę, którą już tutaj przygotowałem. Przyczepa stoi po prawej stronie, tam koło tego małego magazynu. Wycofamy, podpinamy i ładujemy na to wiertło do tej platformy wiertniczej. Ciężarówki nie znam. Jadę tą ciężarówką praktycznie po raz pierwszy. Jedyne co, to ją wziąłem tylko i... przygotowałem do jazdy, czyli ją wyposażyłem w to, co mogłem, ponieważ bardzo dużo rzeczy jest na Tajmirze. A tam jeszcze nie jeździliśmy, także jeszcze nie mam ani silnika lepszego, ani podwyższonego czy tam aktywnego zawieszenia do tej ciężarówki, ale podejrzewam, że w takim stanie jak jest teraz też sobie poradzi z tym zadaniem. Ładujemy przyczepę, jest to naprawdę olbrzymia przyczepa, wymagająca siodła wysokiego. I co? Włączamy napęd na 4 koła. Światła i jedziemy po naszą platformę wiertniczą. Teraz muszę uważać, bo jazda z taką przyczepą, długą przyczepą jest dość, może być czasami dość skomplikowana. Bardzo łatwo gdzieś zawisnąć na jakimś znaku albo barierce. Tu gdzieś murek betonowy albo jakieś palety, także zakręty trzeba brać dość głęboko. W sumie jest odpowiednik tej ciężarówki. Znam amerykańską ciężarówkę, która służy też do ciągnięcia przyczep z siodłem wysokim. Też ma 4 osie i może tam założyć opony błotne, blokadę dyferencjału, napęd na wszystkie koła i tak dalej. Ale z tego co widziałem, to ta ciężarówka jest dopiero dostępna od levelu 26, także jeszcze trochę potrwa zanim dojdziemy tak daleko. Dlatego postanowiłem sobie kupić właśnie tą ruską nie przyczepę, tylko ciężarówkę. I zobaczymy jak się sprawdzi w naszym zadaniu. Szukamy platforma wiertło na przyczepę. 5 slotów. O kurde, dobra. Platforma jest założona, zapięta i zabezpieczona i ruszamy w drogę. Mamy teraz dojechać z powrotem na
pierwszą mapę. Włączę tutaj wyświetlenie ciężarówki. Jestem ciekawy, ile ta ciężarówka pali, bo to jest dość ważne. Bo trochę głupio by było, jakby ciężarówka, która ma właśnie wozić takie duże ciężary, jakby paliła ze 20 litrów, to bym się już zaczął martwić o dojazd do punktu docelowego. Jak na razie widzę, że jest dość oszczędna, jeżeli chodzi o paliwo, także się na razie nie muszę martwić tutaj o paliwo, nie muszę się tu martwić o tankowanie. No ale czego się tutaj spodziewać, jest to rosyjska ciężarówka, a te rosyjskie ciężarówki zazwyczaj są to pojazdy, które w miarę mało palą. Ja teraz tu muszę zrobić skręt 90 stopni. I to muszę tak zrobić, żeby wykręcić się. Dobrze. Dobrze to wygląda. Okej, jedziemy dalej. Ha, 3,5 litra. O kurde. Trzy i pół litra na spalanie na 1 minutę. Ta ciężarówka jest naprawdę bardzo oszczędna. I koniecznie chciałem taką dużą ciężarówkę do wyciągania mniejszych pojazdów z błota. O ile się nie mylę, to ta ciężarówka ma 59 cali koła. Mogę to jakoś sprawdzić tutaj? Nie, teraz tego nie widać. Bodajże ma 59 cali koła błotne z napędem na wszystkie koła i blokadą dyferencjału, także podejrzewam, że jest w stanie wyciągnąć każdą jedną ciężarówkę z kłopotów. No dobra, nie ma to tamto. Przechodzimy na mapę Czarna Rzeka. Dobra, teren znajomy. Już tu tędy jechaliśmy. Ach, tu był ręczny. Ojejku. Myli mi się teraz cały czas przyciski. No kurde. Dobra. Nie ma to tamto. Patrzymy, którędy musimy jechać. Do krzyżówki w lewo. Potem prosto do krzyżówki w prawo, przez mokradła, ten dziwny kawałek rzeki tutaj, do miejsca docelowego, jakie jest tutaj. Dobra. Jak tym się zakopię tam w tym błocie, to nie wiem już, czym mam tutaj ciężarówki holować. Czy tam przyczepy z wiertłem. Taką ciężarówkę dobrze jest mieć ze względu na to, że są mapy, na których trzeba odholowywać torowiska, na przykład odcinki torów. Są mapy, na przykład na Alasce, gdzie należy strasznie duże platformy wiertnicze odholowywać. Tutaj też jest jedna misja, mogę wam tutaj pokazać na mapie. W fabryce stoi tutaj też przyczepa do odholowywania, ale nie pamiętam, którą misję należy wziąć, żeby tą przyczepę odholować. Pamiętam, że tą przyczepę należało holować tu przez cały ten odcinek, także zaraz zobaczymy, jak to będzie. Chociaż wydaje mi się, że może nawet w tym momencie będziemy musieli tą przyczepę odholować. Zobaczymy, jak dostarczymy tutaj platformę.
co będziemy musieli zrobić dalej, ze względu właśnie na to, że jeszcze będziemy musieli... Oj, to było troszeczkę źle wzięty zakręt. To był troszeczkę źle wzięty zakręt. Żebym zaraz tutaj nie zawisł tą przyczepą. Dobra. Wiem, że ja tamtą przyczepę też już ściągałem tam z tej fabryki. Ale którą misją nie pamiętam. Już było naprawdę kilka miesięcy temu, gdzie ja właśnie Michigan grałem. Dawaj, dawaj, dawaj! Czekajcie, wrzucimy bieg pierwszy. Wtedy ciężarówka ma więcej mocy. Wrzucę jej bieg tutaj niski, blokadę dyferencjału i zobaczymy teraz. O, proszę, jak idzie. No jest bestia. Trudny teren. Niski bieg, blokada dyferencjału i heja. I jazda. I do tego mało pali, naprawdę. Cieszy mnie rezultat i wydajność tej ciężarówki. Jak na razie idzie dobrze, jestem zadowolony z tego zakupu. Skąd wziąłem kasę na tą ciężarówkę? Sprzedałem jedną ciężarówkę, która była z dodatku DLC, a mogłem ją dopiero rozbudowywać od jakiegoś levelu 15. Także postanowiłem ją sprzedać i odkupić później, jak będziemy mieli trochę więcej kasy. Oczywiście nic nie tracę na tym, ponieważ ciężarówkę, którą kupimy za pewną cenę, za tą samą cenę ją sprzedajemy i potem możemy ją za tą samą cenę odkupić, także nie ma tego, że gdzieś tutaj jakieś straty na cenie mamy. Dlatego jeżeli potrzebujecie jakiejś ciężarówki, która do pewnego zadania jest wymagana, tak jak w tym momencie ciężarówka do przeciągania przyczep z siodłem wysokim, weźcie, sprzedajcie jakąś ciężarówkę, którą albo mało używacie, albo się w ogóle nie nadaje do jazdy. Mam tutaj na myśli ciężarówki typu autostrada, bo ciężarówką typu autostrada to tutaj mogłoby być dość problematycznie. Ocieram o drzewo. Przejadę. Przejadę. No proszę. Fajnie się prezentuje. Z wyglądu mi się bardzo podoba. Te rosyjskie ciężarówki to wszystkie takie olbrzymie i małe spalanie i moc i moment obrotowy. Dobra. Tu będzie zaraz w lewo, czyli wyjadę tu trochę wyżej. Skręcimy tu mocno w prawo, żeby nie zawisnąć tu na tej sosence. Muszę wjechać tu lekko w wodę i skręt 90 stopni. O, trochę spóźniłem skręt. Pniak jest tutaj, muszę tutaj się wycofać. O, do drzewa, żebym po prostu jak najlepiej wszedł tutaj właśnie w tą uliczkę. Jak to wygląda tutaj z tyłu? Dobrze. Jeżeli bym nie wyszedł tak daleko w zakręt, to tutaj na tej sośnie na 100% bym zostawił przyczepę. Potem musiałbym manewrować.
co nie jest fajne, także... Kurde, przez wodę idzie jak po asfalcie. Naprawdę bardzo fajny pojazd. Osobiście nie kupowałem tego pojazdu na moim prywatnym zapisie. W sumie muszę to też trochę nadrobić, bo widzę, że naprawdę dobrze się sprawdza. Ja na swoim zapisie korzystałem z tych rosyjskich ciężarówek Azow. Wszystkie Azowy miałem kupione. Wszystkie, naprawdę wszystkie, jakie tylko mogłem kupić, to wszystkie miałem kupione. I właśnie Azowami przewoziłem ładunki, jeżeli tego wymagała sytuacja. Ale widzę, że ta ciężarówka też sobie bardzo dobrze radzi z przyczepami właśnie na wysokie siodło. Szczególnie, że można ją rozbudować do aktywnego podwozia. Podwozie można wtedy w górę i w dół regulować, co przydaje się właśnie na jakichś takich pagórkowatych terenach, gdzie czasami brakuje nam miejsca pod przyczepą. Już mi się właśnie to zdarzało często na Alasce, gdzie tam holowałem właśnie platformy wiertnicze i nagle gdzieś na jakiejś górce zostawałem, bo nie było miejsca pod przyczepą. Tutaj nie będziemy wjeżdżać w błoto. Pierwsza zasada SnowRunnera, nie musisz wjeżdżać w błoto, to nie wjeżdżaj. Robię tyle hałasu, że aż się płotek rozsypał. No dobra, jesteśmy. Platforma wiertnicza, wiertło. Dobra, mamy kolejny etap odsłonięty, teraz naczepa budowlana. A, dobrze mówiłem, że tą naczepę teraz będę ściągał w tej misji. No właśnie mi się tak wydawało na samym początku, jak zacząłem wspominać właśnie o tej przyczepie. Dobrze, że mam ciężarówkę z siodłem wysokim. To ją zaraz odbierzemy, z tym, że najpierw muszę zatankować ciężarówkę. Przyczepa tutaj jest, ta żółta przyczepa, to prawdopodobnie będę mógł zatankować mój sprzęt. I co bym chciał zrobić? Chciałbym sprzedać tą przyczepę właśnie, którą w tym momencie mamy podpiętą. A to tylko dlatego, że koszt kupienia tej przyczepy to był $7500 i powiem wam szczerze, że chętnie bym to z powrotem odebrał. Jednak $7500 to jest trochę. Dobra, zatankuj. Źródło, przyczepa serwisowa. Cak. Teraz jedziemy. Sprzedać przyczepę. Czyli praktycznie musimy z tą przyczepą wrócić się aż tu. Gdzie tu jest wjazd? No to będzie ciekawe, bo muszę jechać tu, tu i tu. Ha, zobaczymy, czy ten zakręt, ten zakręt tutaj to wyrobimy. Będzie na pewno wesoło. Chcę sprzedać tą przyczepę, ponieważ już jej nie będziemy potrzebować. A jednak $7500 piechotą nie chodzi. Zazwyczaj robiłem tak, że jeżeli kupowałem jakąś przyczepę i kończyłem zadanie z nią, to zostawiałem ją gdzieś, odstawiałem na jakiś bok, żeby po prostu nie przeszkadzała i żeby po prostu nie zawracała mi głowy. No ale w tym momencie, na samym początku, to każdy grosz się przyda. A że przyczepa jest pusta w tym momencie, więc nie jest ciężka, to też nie mam problemu, żeby wyjechać z nią tutaj. Szczególnie, że sklep z przyczepami jest tutaj nieopodal.
I dlatego jedziemy oddać. W sumie ten kawałek jest tutaj naprawdę przyjemny. Fajnie się jeździ tą ciężarówką. Ta droga też tutaj jest dość fajnie wymodelowana. Mamy tutaj kawałek drogi pod wodą. Wyjadę tutaj w lewo, tak zakręt trochę szerzej wezmę, żebym nie zostawił przyczepy na skałach tutaj. I tutaj do drzewa. Jeszcze kawałek wyjadę i mocno w prawo. Fajna zwrotna ta ciężarówka. Naprawdę mi się pojazd podoba. Aż ciekawi mnie, jak się jeździ taką ciężarówką z najmocniejszym silnikiem, z najlepszą skrzynią biegów, z zawieszeniem aktywnym. Opa. Trochę mnie zniosło. Teraz tutaj muszę w prawo lekko skręcić i szeroko w lewo. Dobrze, że ta ciężarówka tak mało pali. No, 12 litrów pod górkę z przyczepą, no to już odczuwa się skutki nachylenia terenu. Ale jak widzicie, ani nie kaszle, ani się nie krztusi, tylko bierze i jedzie. Dobra ciężarówka. Bardzo mi przypomina właśnie Azowy. Z tym, że różnica między tą ciężarówką a Azowami to taka, że na niej nie można, na tej ciężarówce nie można zainstalować burty. Czyli nie nadaje się totalnie do przewożenia ładunków, chyba że jesteście hardkorowcami i podpinacie właśnie tutaj przyczepę o wysokim siodle, może nie taką dużą jak ta, bo ta jest na 5 slotów, ale można na przykład podpiąć przyczepę z 4 slotami. Zastanowiłem się, czy przypadkiem nie jechać tędy, ale tu widzę problem. I tu widzę problem, także nie jadę drogą. Można podpiąć do niej przyczepę z 4 slotami, też z wysokim siodłem i właśnie taką przyczepą można rozwozić różnego rodzaju przedmioty. Wtedy wzięlibyśmy metalowe belki na jedną przyczepę, dwie, tak jak tutaj mieliśmy ten pierwszy etap. Bierzemy na jedną przyczepę 2 razy metalowe belki i jedziemy. A jaka jest największa przyczepa? Największa przyczepa chyba ma 8 slotów. Wiem, że naprawdę jest olbrzymia. Kawał przyczepy. Ale szczerze, nigdy nią nie grałem, ponieważ nie miałem takiej potrzeby. Ja jestem takim graczem, że zamiast przeładowywać ciężarówkę, wolę kilka razy się przejechać. Co jest osobiście dla mnie trochę łatwiejsze.
W sumie mogłem trochę inaczej jeszcze zrobić, bo mogłem zrobić... Teraz muszę naprawdę szeroko zakręt wziąć. Mogłem zrobić, że zostawiłbym tą przyczepę na tej platformie wiertniczej, mogłem ją odwieźć później. Po prostu kolejność zadań mogłem wykonać inaczej. No ale jak już tu jesteśmy... Dobra, 7,5 tysiąca do kieszeni. Jaka jest największa przyczepa? Chyba jest 8 slotów. 8 slotów jest. Super ciężka naczepa. 9400 kosztuje i jest taka długa. To jest naprawdę kawał przyczepy. Pomyślcie sobie, 8 slotów to jest 4 razy metalowe belki. To jest naprawdę kawał przyczepy. No dobra. Wróćmy jednak do naszego zadania. Jedziemy po przyczepę, która stoi w fabryce. Może to trochę potrwać ze względu na to, że ciężarówka nie należy do tych najszybszych, ale to jest właśnie taka typowa rosyjska ciężarówka. Ona ma pakiet silnika, ma naprawdę olbrzymią moc, ale za to prędkością, no, strusiem pędzi wiatrem, to ona raczej nigdy nie będzie. Tam mam dostarczyć, strzałka się już pojawiła, a my skręcamy tutaj i kolejna będzie w lewo. Tutaj w lewo, cały czas prosto i zobaczymy, jak tam dojedziemy. Bo wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawy odcinek drogi przed nami. I właśnie tak myśląc racjonalnie, to bardzo cieszę się z podjętej mojej decyzji, żeby tą ciężarówkę wziąć, a nie jakąś ciężarówkę z mniejszymi kołami. Bo mógłbym wziąć ciężarówkę, którą... Jak ona się nazywała? Ta ciężarówka, która była wojskowa do przewożenia czołgów. Ona się chyba Navy Star nazywała. I tą ciężarówką mógłbym to tutaj wykonać, ale... Małe koła mogą być czasami dużym problemem. W tej grze jest taka pewna zasada, im większe opony, tym łatwiejszy przejazd przez grząski teren. Im większe koła, im lepszy bieżnik na tych kołach. Mam tutaj na myśli opony terenowe i opony błotne, z czego wybrałbym najczęściej opony błotne, chyba że nie idzie, to wtedy biorę terenowe. Ponieważ jest łatwiej przejechać, szczególnie z przyczepą, którą będziemy właśnie tędy ciągnąć. Rozbijamy tutaj te blokady i przed nami pojawi się taki problem. Zalana rzeka, błota co niemiara i musimy tędy przejechać z przyczepą, którą zaraz zobaczycie. Rzucę pierwszy bieg. Mogę w sumie tutaj wrzucić bieg niski i blokadę dyferencjału. Będzie mi troszeczkę łatwiej przejechać tutaj. Ostatnio jechałem tutaj Scoutem i powiem wam szczerze, że małym samochodzikiem, nawet z oponami błotnymi, to żadna zabawa tędy przejeżdżać. Dlatego muszę powiedzieć,
dobrze dobrana ciężarówka do naszego zadania. Nawet naprawdę cieszę się, że wziąłem tą, a nie inną. Bo to w tym momencie tak łatwo wygląda. Praktycznie już przejechałem, nie? Ale wjedźcie tutaj innym pojazdem, mniejszą ciężarówką. Zobaczycie, co się wtedy będzie działo. Szczególnie, że tutaj wyjazd też jest bardzo kłopotliwy. Bo jeszcze widać błoto, mamy head aż do osi, czyli do połowy koła i dopiero błoto się kończy tutaj koło tej latarni. Dobra, usuńmy to. Ja muszę sobie tutaj zaznaczyć, jak mam jechać do fabryki. Także zadanie jest nawet dość skomplikowane ze względu właśnie na teren i na gabaryty, jakie tutaj ciągniemy. Bo teraz ciągnęliśmy przyczepę, ciężką przyczepę, która miała 5 slotów i teraz będziemy jeszcze ściągać z fabryki kolosa, który też nie wszędzie się tutaj mieści. Znowu zachodzi słońce. Znowu możemy podziwiać ciężarówkę o zachodzie słońca. Oj. Czyli będziemy musieli zmienić praktycznie porę dnia na dzień, na poranną porę, ze względu na to, że ja nie zamierzam ciągnąć takiej olbrzymiej przyczepy w nocy, gdzie naprawdę nic dookoła nie będzie widać. Dobra, wróćmy do tego normalnego widoku. Chcę coś widzieć do przodu, żebym zaraz tutaj nie doszło do takiej sytuacji, że o, patrzcie, jaka fajna ciężarówka i tutaj prosto w dół, nie w tą skarpę, ale byłoby. Ale bym narobił. A, typowe kamienie. Nigdy nie lubiałem mechaniki kamieni w tej grze. Widzicie? Tu nic nie ma i nie mogę jechać. Gdzieś jakiś kamyczek się pod koło wda i cała ciężarówka stoi. Nigdy nie lubiałem tutaj mechaniki tych kamieni. Totalna głupota moim zdaniem. Oj! Zaraz uszkodzę oponę o barierkę, też nie będzie dobre. No, widzę, że mamy dzisiaj kolejny długi odcinek, no ale jak widzicie, zadanie jest naprawdę bardzo ciekawe. Jest to też bardzo ważne zadanie w naszej karierze, ze względu na to, że jest to jeden z 3 punktów, jakie właśnie trzeba wykonać na tej mapie. No ale nic nie szkodzi. Czasami będą się pojawiać krótkie odcinki, czasami będą się pojawiać dłuższe odcinki, w zależności od tego, jak sytuacja tego wymaga. Ja zawsze starałem się zrobić pokaz gry, zawsze starałem się pokazać gameplay, zrobić serię let's play, czyli zagrajmy w grę bez jakiegoś takiego zbędnego przycinania, ze względu na to, że lubię pokazywać grę w całości, jak ta gra wygląda, że trzeba kawałek tutaj przejechać, gdzie jest teren podmokły, trzeba go pokonać, bo równie dobrze mógłbym wyciąć cały ten przejazd tutaj do fabryki i praktycznie od oddania przyczepy nagle bym się pokazał w fabryce. No ale może ktoś by chciał wiedzieć, jak dojechałem,
czy używałem wyciągarki, czy nie używałem wyciągarki, czy potrzebowałem napęd na 4 koła, czy nie. Po prostu moim celem nagrywania odcinków z jakiejkolwiek gry jest właśnie pokaz gry taka jaka jest, bez żadnego zbędnego wycinania. Ten kolos, który tutaj stoi, to jest przyczepa, którą mamy odebrać. Ustawię się tutaj pod nią. No nie. Chociaż... Dobra, mamy. W zasadzie rodzaj przyczepy jest ten sam, który mieliśmy poprzednio. Jest to ciężka przyczepa. Ale niestety środek ciężkości jest bardzo wysoko ze względu na to, że ta przyczepa jest bardzo duża. Może nie tyle co przyczepa, co ładunek na tej przyczepie. I środek ciężkości jest wysoko, przez co lubi się przechylić. Muszę uważać po prostu na jakichś skarpach, żebym nie przegiął z przechyłem, bo się wywrócę całym składem i wtedy będzie problem. Ale najpierw 6 rano, jedziemy za dnia. Nie będę jechał nocą z takim dużym gabarytem. Byłoby na pewno bardziej klimatycznie, ale jak już wspomniałem, nie zamierzam się tutaj przewracać. I całe szczęście, że ta ciężarówka tak mało pali. Ach, ta muzyka w tej grze też jest super zrobiona. Taka spokojna, relaksująca muzyka, pasująca do regionu, w którym jesteśmy. Chwila koncentracji. Mogę być teraz tak trochę mniej rozmowny, właśnie ze względu na to, że staram się... O, widzicie jak się przechyla ta przyczepa? Staram się jechać tak, żebym nie narobił jakiegoś bałaganu. Bo jeżeli się z tą przyczepą przewrócę, to muszę całe zadanie... Chyba będę musiał całe zadanie wtedy zresetować. Żeby ta przyczepa po prostu wróciła na swoje miejsce i... Ale nie, może tylko etap musiałbym wtedy zresetować. Że po prostu ta przyczepa musiałaby wrócić na swoje miejsce i musiałbym ją z góry jeszcze raz ściągać. Dlatego... Tak delikatnie. Czekajcie. Ręczny. Niski bieg. Blokada dyferencjału, ręczny puszczamy i ciągniemy. Pod górę jest tutaj. Widziałem, że ciężarówka tak troszeczkę się zachłysnęła i nie miała siły wyjechać tutaj na wyższym biegu. A mógłbym tak zrobić. O! Też dobry widok. Jestem w stanie ciężarówkę z przodu widzieć i wiem jak mam skręcić, tak żeby zmieścić się właśnie tutaj w tych zakrętach. Największy problem jaki jest właśnie z takimi dużymi przyczepami to są te barierki tutaj, żeby nie wypaść. Bo bardzo często właśnie te przyczepy, jak weźmiemy za płytko zakręt, to przyczepą zostajemy właśnie na barierce.
Minę te kamienie na niskim biegu i dalej pojadę już na normalnym. I niski bieg z blokadą dyferencjału włączę dopiero przy rzece, którą musimy pokonać. Będzie na pewno zabawnie. Ale na szczęście producenci czy tam kreatorzy mapy pomyśleli o tym i powstawiali słupy, które stoją w wodzie, więc można się wyciągarką ratować. Muszę znowu podjechać tak trochę dalej. O nie. Niski bieg, blokada dyferencjału. Próbujemy dalej. Kamień gdzieś tu jest. No. Pomożemy sobie wyciągarką. Tego małego kamienia tutaj postaram się ominąć, a nie do końca wyszło. Wjadę na niego przyczepą. Nie, przyczepą ominę, ok. To jest dobrze. Pełen koncentracji jestem w tym momencie. Ale to jest właśnie najfajniejszy etap w tej grze. Uwielbiam ciągnąć takie wielkie przyczepy. Jest to swego rodzaju wyzwanie, nie tylko ze względu na ciężar i środek ciężkości przyczepy, ale samo ciągnięcie, samo pokonywanie terenu. Tu też tak szerzej zakręt wezmę, żeby na latarni znowu nie zostać. O, tu będzie ciekawie. Muszę wziąć zakręt bardzo blisko tej barierki. Dobra, tu przeszedłem, a jak to wygląda? Widzicie? Prawie że idealnie. I przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak wziąć zakręt takim długim zestawem. Bo jak weźmiemy zakręt za płytko, to później manewrowanie tak wielką przyczepą jest problemem w tej grze. Dobra, teraz będzie zabawnie. Teraz se zmienię sobie na ten widok. Stop. Najpierw stop. Niski bieg, blokada dyferencjału i muszę tak jechać, żeby jechać bardzo blisko tych latarni tutaj, żebym mógł się w razie czego wygrzebać z błota. O kurde, ale to będzie numer. Trochę w prawo, żebym zaraz tutaj przyczepą na tej pierwszej latarni nie został. O! Ja ci się przechylę tutaj. Nie przechylaj się. Niezbyt dobrze to wygląda. Spróbuję troszeczkę na środek wyciągnąć tą przyczepę. Środek jest tutaj bardziej płaski, nie jest taki przechylony. O kurde. Patrzcie, już przyczepa już w błocie brodzi. No, dawaj. Nie jest źle, wygląda dobrze.
Całe szczęście, że mam tą ciężarówkę, a nie inną. Ja to zadanie wykonywałem mniejszą ciężarówką. I uwierzcie mi, te latarnie tutaj to są naprawdę zbawienie. No, dawaj, 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 już prawie jesteśmy. No i przejechaliśmy. To był w zasadzie ten najgorszy odcinek do pokonania. Przyczepa jeszcze na kołach nie jest przewrócona. To jest bardzo dobry znak. Mogłoby być o wiele gorzej. Zaraz muszę zobaczyć jeszcze tylko poziom paliwa. Jeszcze 100 litrów. Jeszcze 100 litrów. Dociągniemy to bezproblemowo. Moment. Ręczny, bo zaraz się stoczę. Gdzie ja muszę jechać? Muszę jechać teraz tutaj w dół. I podobnie jak z tamtą przyczepą brać bardzo szeroko zakręty, żeby się wyrobić. Co oznacza, że tu musimy dojechać do barierki przyczepą, niekoniecznie pojazdem. No nie wjeżdżaj mi tutaj na barierkę. Okej. Teraz ostry zakręt w lewo. O kurde. Ja w zasadzie nie obawiam się tutaj, że zawisnę ciężarówką, tylko ja się tutaj bardziej obawiam, że się przewrócę. Ta przyczepa naprawdę buja się na prawo i lewo. I jeżeli naprawdę źle gdzieś wjadę, to leżę. Już nieraz miałem właśnie taką sytuację. Niby sobie tutaj spokojnie człowiek jedzie, a tu nagle gdzieś się strona zapadnie. Albo wjedziemy z jednej strony na kamień i w drugą wpadniemy w błoto i koniec. Chwila nieuwagi. Okej. Tutaj do drzewa. Czekajcie, wyłączę sobie ten wyświetlacz, żeby lepiej widzieć sytuację. Okej, zobaczmy z drugiej strony. Paliwo 83 litry. O kurde. O kurde. Czekajcie, może wyłączymy blokadę dyferencjału. Bo ciężarówka jak na razie sobie dobrze radzi. A zobaczymy, czy na oparach dojedziemy, czy będziemy musieli dotankowywać. Może się zdarzyć, że nie dojadę. Ale to jest właśnie to, że to co powiedziałem na początku, że jednak wziąłem i kolejność rzeczy wykonałem inaczej. Bo mogłem najpierw pojechać po tą przyczepę i mogłem dopiero później oddać starą. Nie wykręcę. Drzewo. Ja, dobra. Wsteczny. O kurde. O kurde, ale ciasno. Ale patrzcie, dajemy radę. To jest to.
To jest to. Oj. Na luz wrzuciłem przypadkiem. Ha. Myślałem, że mam włączoną tą niski bieg. No, dawaj, dawaj, idzie. Dopóki jedziemy, jest wszystko ok. Dopóki się poruszamy do przodu, jest wszystko cacy. W razie czego, jak nam się paliwo skończy, to jeszcze nasza ciężarówka, nasz Kenworth tutaj stoi. Także nie martwię się, że nie będzie czym zatankować tej ciężarówki. Jakieś dziwne dźwięki. A już prawie jesteśmy. Już wjeżdżamy prawie że na teren budowy. Ale długa misja, ja nie mogę. Ale jest to jedna z ważniejszych misji, jaką musimy tutaj wykonać. Tu w prawo. Uwaga na pniaki, nie mogę na pniaku zawisnąć, bo nie. Ile mam paliwa? 43 litry! O kurde, dojedziemy na oparach? Nie wjeżdżamy w błoto, jak nie musimy. O, niski bieg włączę i blokadę. Żeby lżej tędy przejechać. Na styk paliwo. Dreszczyk emocji. Z 340 litrów zostało nam 35. Ale numer. Ale numer! Dojechaliśmy na oparach. Już się zacząłem martwić, że zaraz będę musiał dotankowywać. Dobra! I tym samym mamy kontrakt wykonany i jak widać zbudowano pierwszą lokalizację, mamy haczyk odstawiony, co oznacza, że... Czekajcie, gdzie ja to mogę sprawdzić? F4 bodajże. Nie. Gdzie to się sprawdzało? Momencik. Tutaj sprawdzało się. Widzicie? Postępy regionalne, pierwsze zadanie, pierwszy postęp regionalny mamy odhaczony. Zostały nam jeszcze odwierty, nie zostały przerwane i odwierty trwają. Te dwa zadania będziemy musieli jeszcze wykonać, ale to będziemy wykonywać później w miarę postępu kariery. Dobra! 29 litrów w zbiorniku, ciężarówka spisała się na medal, muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z zakupu, polecam wam tą ciężarówkę do wykonywania właśnie takowych zadań, gdzieś jakieś ciągnięcie bardzo ciężkich przyczep, uwierzcie mi, mimo to, że ta ciężarówka może mieć tylko wysokie siodło, to naprawdę się opłaca ją kupić, bo holowanie takich dużych przyczep jest
co najmniej kilka w każdym rejonie, także i tak będziecie mieli co robić. A jeżeli nie będziecie holować przyczep, to na pewno będzie to ciężarówka, która będzie wyciągać wasze pojazdy z błota. Ja się na dzisiaj z wami żegnam, nie przedłużam. Jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie lajka, nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału. Ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w SnowRunner. Miłego dnia, cześć!